Chcesz wreszcie zacząć realizować marzenia swojej organizacji pozarządowej? To świetnie, bo słuchasz podcastu Granty to nie wszystko, realizowanego przez Miedziowe Stowarzyszenie Przedsiębiorczości, Karolinę Duchińską i Joannę Szyniec-Mazur. Cześć! To już 5. odcinek podcastu Granty to nie wszystko. 5. odcinek, ale druga nasza sesja, więc dzisiaj znowu 4 odcinki lecą. Specjalnie w tych samych outfitach. Nieprawda. Ja w tych samych dzisiaj będą 4 kolejne 4 będą kolejne w tych samych outfitach. Dzisiaj 5. odcinek. A w dzisiejszym odcinku będziemy z wami rozmawiać o czym? O tym, co jest istotne z punktu widzenia księgowania działalności odpłatnej. Ulubiony temat każdego. Na podstawie jakich dokumentów księgujecie? No i co jest istotne z punktu widzenia kosztów, bo często jest tak, że nie widzimy tych kosztów tak od razu. Musimy trochę pogłówkować. No i również chcemy powiedzieć wam o innych istotnych rzeczach, które są ważne przy sprzedaży, już nieważne czy przez NGO, czy przez działalność jednoosobową, czy przez spółkę. No co, gotowa? No to lecimy. Po pierwsze, primo, to najważniejszą rzeczą z punktu widzenia księgowania w ogóle takiej działalności odpłatnej jest to, żebyście poinformowali swoją księgową. Dlatego, że ona musi wyodrębnić księgowość takiej działalności odpłatnej z reszty księgowości, którą robi, czy to z projektów, czy to z przychodów z innych źródeł. Może być tak, że sami księgujecie, bo jeżeli prowadzicie uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów, no to my was zazwyczaj namawiamy do tego, żebyście sami próbowali się zmierzyć z tą formą księgowości, więc po prostu musicie sobie uświadomić, że tak, teraz jest ten czas, żeby zrobić odpowiednie tabelki, odpowiednie przygotowania do tego, żeby wasza działalność odpłatna była przejrzyście wyodrębniona z innych przychodów organizacji. W przypadku pełnej księgowości, ta działalność odpłatna musi być zaksięgowana na osobnych kontach. Po co to się robi? Robi się to po to, że gdy przyjdzie ktoś na kontrolę do waszej organizacji, to ta osoba będzie od razu widziała, które przychody i koszty dotyczyły waszej działalności odpłatnej, a które były dotyczyły innych źródeł finansowania waszej organizacji. Wiesz co, ja tak się trochę zastanawiam, bo ty zaczęłaś od tego, że robi się to po to, że przyjdzie kontrola. A ja sobie myślę, że robi się to po to, żeby każdy człowiek organizacji miał jasność co do przepływów finansowych. Tak, oczywiście. Przede wszystkim pozwala nam samym to mieć kontrolę też nad tymi kosztami i przychodami, czyli nad tym wyjściu na zero w działalności odpłatnej, bo to jest też bardzo ważne. Ale ja z doświadczenia wiem, że wasza największa obawa jest taka, że ola Boga, wyjdziemy w działalność gospodarczą. Wiesz co, ale tylko zrobię dzisiaj taki króciutki teraz stop klatkę, bo dzisiaj miałam spotkanie, słuchajcie, z chłopakiem, który ma 18 lat i prowadzi już wcześniej nie na siebie swoją działalność gospodarczą i powiedział mi, że przechodził kontrolę Urzędu Skarbowego. No i ja oczywiście, znając różne obawy przedsiębiorców, zapytałam go, jak ta kontrola przebiegła, a on powiedział: proszę panią, ja byłem zaskoczony, jakie to było miłe. Tak, jakby dużo takich doświadczeń, więc tych kontroli absolutnie się nie bójcie. Jeżeli macie wszystko poukładane w swojej organizacji, nie ściemniacie kontrolerów, nie próbujecie ich oszukiwać, okłamywać, a po prostu opowiadacie tak, jak to wszystko macie poukładane w swojej organizacji pozarządowej, to ta kontrola nie zrobi wam krzywdy. Druga rzecz. Często pytacie się nas też, jakie przychody i w ogóle jak możecie księgować przychody. Może od tego zacznijmy. W jaki sposób księgujecie te przychody? Czy potrzebujecie faktur, czy potrzebujecie innych dokumentów? I odpowiedź jest: to zależy. Słuchajcie, bardzo często pytacie się, w jaki sposób zaksięgować przychody w takiej działalności odpłatnej. Uwaga, przychody, to znaczy te momenty, w których ktoś wam coś płaci za coś. Słuchajcie, po pierwsze, taka bardzo częsta sytuacja jest taka, że takie przychody księgujemy na podstawie waszego wyciągu z konta. Wyobraźmy sobie taką sytuację, że robicie jakieś warsztaty i za warsztaty dostajecie opłaty od ich uczestników na konto. Czyli na przykład Janina Kowalska płaci wam 500 zł za wasze warsztaty i jest to zaksięgowane na waszym koncie. Jeżeli taka Janina Kowalska nie chce od was żadnego dokumentu, tylko zrobiła to jako osoba fizyczna, więc nie potrzebuje żadnej faktury, to spokojnie wystarczy wam wyciąg z banku jako takie potwierdzenie w tej wpłaty. Jest to wystarczający dokument, żeby go zaksięgować w waszej tabelce działalności odpłatnej.
Czyli po prostu jest napisane kiedy, ile i od kogo wpłynęło na wasze konto. Często też jest tak, że przyjmujecie wpłaty gotówkowe, co nie jest zbyt dobrą praktyką, ale jest ona dosyć ryzykowna dla was, ale o tym wam powiemy pod koniec, dlaczego tak jest. Ale jeżeli tak się zdarza, to wy musicie mieć taki rejestr wpłat gotówkowych. Polega to na tym, że na koniec dnia takiego, jak ktoś wam wpłaci gotówkę, wpisujecie sobie w taką tabelkę, jaki jest dzisiaj dzień i ile wpłat gotówkowych tego dnia było. Nie chodzi o to, żebyście każdą kwotę gotówkową rozpisali na pojedyncze kwoty, ale żeby podsumować to, co w danego dnia wpłynęło wam do kasy tak zwanej. Tak? To jest taki raport z kasy, który mówi, że na przykład 28 marca, tak jak u nas dzisiaj jest 28 marca 2023 rok, tego dnia wpłynęło do mojej kasy 830 zł. Muszę jakby zgodnie z prawem muszę to zarejestrować do momentu rozpoczęcia sprzedaży dnia następnego. Ja bym tylko jeszcze wróciła, Aśka, do tego pierwszego punktu, gdzie mówiłaś o wpływach na konto, żebyście mieli taką praktykę, że jeżeli ktoś ma wam wpłacić na konto, to wysyłacie mu informację, co ma być w tytule. Tak, to bardzo ułatwia. To bardzo ułatwia, ale też jakby wydaje mi się, że jest bardzo istotne z punktu widzenia prowadzenia działalności odpłatnej, żeby wiadomo było, do jakiego projektu, do jakiego działania jest ta wpłata. Dokładnie tak. My to już mamy też obcykane u siebie. Jeżeli nie macie subkont do każdego rodzaju działalności, bo możecie zrobić sobie osobne subkonto do działalności odpłatnej, to dobrą praktyką jest to, żeby faktycznie w tym tytule pojawiał się jakiś tytuł, który jest związany z waszą działalnością odpłatną, którą prowadzicie, który jest specyficzny właśnie do tego, co sprzedajecie. Tak, bo to słuchajcie, wiecie, bo w dniu dzisiejszym to my wiemy, kto nam za co płaci, ale za pół roku, jak będziecie musieli wrócić, żeby coś sobie przypomnieć, wyjaśnić, to te opisy naprawdę będą dla was bardzo istotne. Szczególnie jeżeli prowadzicie kilka działań równocześnie, na przykład jakiś projekt plus działalność odpłatna. Dokładnie. A często tak jest, że tych projektów czasami mniejszych, większych może być więcej, mogą być jakieś darowizny, mogą być podatki, te 1,5%, więc fajnie mieć to gdzieś tam wyodrębnione. Trzeci sposób księgowania przychodów jest księgowanie przychodów na podstawie faktur. Czyli mamy taką sytuację, że ta pani Janina Kowalska płaci nam 500 zł za warsztaty, ale pani Janina Kowalska przyszła na te warsztaty jako przedsiębiorca, bo na przykład chciała się nauczyć grafiki komputerowej w Canwie i wyście zrobili takie warsztaty i ona może ten koszt wpisać sobie w swoją działalność gospodarczą. Wy macie wtedy obowiązek jako organizacja pozarządowa wystawić fakturę, jeżeli ona sobie tego zażyczy. No i teraz jakby jeżeli chodzi, bo często nas pytacie, jak się wystawia takie faktury, można sobie zrobić taką formatkę, która będzie taką formatką fakturową, takie wzory. W Wordzie na przykład. W Wordzie można sobie spokojnie te wzory pobrać z internetu. Są też takie strony, które robią to za was. One zazwyczaj mają do kilku faktur miesięcznie bezpłatnie. I jest taka strona na przykład www.fakturownia.pl albo org i tam do 3 faktur miesięcznie możecie wystawić za darmo i wy wtedy też tam wybieracie sposób opodatkowania tej faktury. W przypadku działalności odpłatnej nie jesteście VAT-owcami. Zazwyczaj. O tym będziemy mówić. Ważne, żeby na takiej fakturze pojawiła się informacja, że jesteście zwolnieni z VAT-u. Jakby tam trzeba sobie wyszukać artykuł, na podstawie którego jesteście zwolnieni. Tutaj tak naprawdę jest, w większości przypadków jest zwolnienie ze względu na to, że nie osiągacie pewnego pułapu przychodów. Dobra. I to tyle, jeżeli chodzi o księgowanie przychodów. Ja sobie tak myślę, że że inne sytuacje raczej się nie zdarzają tutaj, jeżeli chodzi o tego typu rzeczy. No, mamy płatności podzielone na gotówkowe i jakieś przelewowe, czy to w formie bliku, czy to w formie przelewu na konto, czy to w formie płatności kartą, więc tutaj raczej nic innego się nie Dokładnie zdarzy. Tak. Jeszcze a propos wystawiania faktur, to też taką fajną praktyką jest to, żeby dobrze zastanowić się nad numeracją tych faktur. Jeżeli wystawiacie fakturę... I teraz uwaga, zrobię stop, to jest bardzo dobry tip. Tak, to najprościej jest, jeżeli macie numerację tak zwaną miesięczną. Czyli na przykład pierwszego dnia marca, czy pierwszą fakturę w marcu wystawiam z numerem
1 łamane przez 3 łamane przez 2023. No i tak wystawiam te faktury w marcu, powiedzmy, że mamy ich 6. Ostatnia faktura w marcu jest 6 łamane przez 3 przez 2023. No ale wyobraźmy sobie taką sytuację, że ktoś zapłacił nam na konto i 5 kwietnia pisze do nas i ta płatność na koncie była zaksięgowana, powiedzmy, nie wiem, 25 marca. 5 kwietnia pisze do nas ktoś, że chce fakturę za tą płatność, więc wy po prostu wystawiacie ostatnią fakturę w marcu, czyli 7 łamane przez 3 przez 2023. Jeżeli mielibyście roczną numerację, czyli przez cały rok by ta numeracja miała ciągłość, czyli na przykład była faktura 1 przez 2023, 2 przez 2023, to w tym kwietniu mogłoby się okazać, że już wystawiliście jakąś kwietniową fakturę i nie możecie tej faktury jakby przeskoczyć, więc już następna faktura musi być z datą kwietniową, a czasami jest tak, że ta data ma znaczenie. Dlatego taką dobrą praktyką jest mieć miesięczne numerowanie faktur. Tak? Tak. Zgadza się. Dobra, słuchajcie, i teraz o przychodach to tyle. To chyba takie najważniejsze informacje. W sumie takie najprzyjemniejsze, bo to jest ten moment, kiedy księgujemy to, co nam wpływa na konto. Ale jak już nam wpłynie to na konto, to niestety potem musimy się zabrać za koszty. I to już jest mniej przyjemne. Może być mniej przyjemne, faktycznie. I teraz o tych kosztach. Tak jak mówiłyśmy wam już parokrotnie, jedną z podstawowych zasad w działalności odpłatnej jest to, że na koniec rozliczania tego projektu, jaką jest działalność odpłatna, którą prowadzicie, nie może wam wyjść żaden dochód. Więc wszystko, co wam wpływa w ramach działalności odpłatnej, musi zostać wydane. Może to zostać wydane na zakupy związane z realizacją działalności odpłatnej. To mogą być takie zakupy, wiecie, środków takich nawet trwałych, tak? Możecie kupić kamerę, możecie kupić komputer, możecie kupić, nie wiem, skakankę, jeżeli realizujecie projekt jakiś sportowy. Ale możecie też kupić jedzenie jako poczęstunek. Właśnie, tak? Chciałam do tego dojść. A równie dobrze możecie kupić kawę, herbatę, czy ciastka jako poczęstunek, czy pizzę, jak my często robimy, realizując jakieś projekty, czy kolę, jeżeli pracujecie z nastolatkami i wiecie, że kola może być ważnym aspektem, z powodu którego przyjdą na wasze działania. Więc... I chipsy. Chipsy. I chipsy. Więc te koszty mogą być związane z takimi zakupami produktowymi, szeroko rozumianymi, ale również koszty to są koszty na przykład pracy. No i tutaj ten temat się bardzo mocno komplikuje, bo różne są jakby mity i fakty związane z tymi kosztami. Pierwszy mit, o którym bardzo mało osób wie, to jest taki, że wy jako organizacje pozarządowe nie możecie sobie pozwolić na księgowanie rachunków z działalności nierejestrowej. Może Karolina powie więcej, dlaczego tak jest. Słuchajcie, to jest działalność nierejestrowa, to jest taka forma działalności, którą rząd wprowadził tam, załóżmy w 2018, tak mniej więcej kojarzę, po to, żeby pozwolić ludziom, którzy chcą otworzyć działalność gospodarczą, spróbować, czy to, co robią, faktycznie jest ważne dla odbiorców i będą ludzie za to płacić. I wszystko było super do momentu, aż ZUS się nie obudził i powiedział: halo, halo, ale część z tych działań ma znamiona umowy cywilnoprawnej, a jeżeli ma znamiona umowy cywilnoprawnej, to za to powinien być odprowadzony ZUS. Czyli składka społeczna, składka zdrowotna, czyli wszystkie składki, tak, które tam obowiązują. No i nagle się okazało, że z działalności nierejestrowej, która miała być bezkosztowa w zasadzie, miała tylko polegać na tym, że na koniec roku płaci się podatek od tego, od dochodu. Okazało się, że osoby, które prowadzą działalność polegającą na usługach, powinny płacić składki ZUS-owskie. I teraz uwaga, kto płaci ZUS? W polskim prawie ZUS płaci zleceniodawca. Czyli w tym przypadku organizacja pozarządowa. Czyli jeżeli wy jako organizacja pozarządowa na przykład zamówicie warsztaty stworzenia czegoś, niech to będzie stworzenia makramy i ta osoba za tą usługę przeprowadzenia tego warsztatu wystawi wam rachunek z działalności nierejestrowej i kiedyś będziecie mieć kontrolę z ZUS-u, to wy jako organizacja, jako zleceniodawca zostaniecie obciążeni składkami ZUS, które nie zostały zapłacone w momencie, kiedy płaciliście tą fakturę czy rachunek. I wiecie,
to oczywiście ZUS nie daje mandatów, ale będziecie musieli wyrównać tą kwotę brakujących ZUS-ów, brakujących składek. Może być tak, że dany warsztat realizowaliście z jakiegoś projektu. Więc osobie, która prowadziła warsztaty, zapłaciliście z projektu, a po 2 latach podczas kontroli okaże się, że musicie dopłacić składki ZUS-owskie i wtedy te składki będziecie musieli pokryć z własnych pieniędzy. Więc moja rada jest taka, żeby organizacje pozarządowe nie przyjmowały rachunków od osób prowadzących działalność nierejestrową. Uwaga, za usługi. Bo zupełnie inaczej sprawa ma się, jeżeli kupujecie produkty wytworzone przez ludzi. Rękodzieło na przykład. Wtedy jak najbardziej taki rachunek z umowy z działalności nierejestrowej możecie przynieść. No i taki tip, takie trochę obejście tego systemu, akurat w przypadku takich warsztatów typu makrama, na którym coś zostaje stworzone, jeżeli bardzo chcecie przyjąć taki rachunek z działalności nierejestrowej, bo nie chcecie płacić składek za tą osobę, to zamiast wystawiania rachunku za przeprowadzanie warsztatów z makramy, taka osoba powinna wam wystawić na przykład 10 plecionek, doniczek makramowych, tak? 10 Czyli rachunek sztuk. za rzecz. Czyli rachunek za rzecz. I jakby wy macie jakby księgowo rachunek za rzecz, czyli za 10 doniczek, ale te doniczki zostaną stworzone na warsztacie. To jest takie troszkę obejście systemu, żeby sobie poradzić z tymi rachunkami. Jeżeli macie u siebie już takie rachunki, bo wiemy, ostatnio też byliśmy w takim towarzystwie ludzi, którzy prowadzą organizacje pozarządowe i mają takie rachunki, to po pierwsze, albo się wróćcie i zapłaćcie od razu za to, te ZUS-y za to, żeby być na czysto, albo poproście osoby, które wam wystawiły te rachunki, żeby troszkę je podmieniły, żeby po prostu w tytule zmieniły opis. Czyli zamiast opisu działalności usługowej zrobiły opis rzeczy. To tak jeszcze was uchroni, nie? To, co jeszcze można zrobić, to można poprosić osobę, która wystawiła ten rachunek o to, żeby wystosowała pismo do ZUS o indywidualną interpretację. Bo wy nie możecie wystąpić o taką interpretację, czy ta osoba może wystawiać rachunki z działalności nierejestrowej na usługi, czy nie, bez ZUS-u. Natomiast ZUS może taką interpretację wydać na prośbę osoby. To jest odpłatna interpretacja, chyba 150 zł, ale nie chcę tutaj też wprowadzać w błąd, bo wtedy też możecie jakby mieć taką pewność, że ta osoba może wystawić rachunek i nie musicie za to zapłacić ZUS-u. Dokładnie tak. Natomiast bezpiecznie, jako organizacja pozarządowa, przyzwyczajcie się do tej myśli, żeby tych rachunków po prostu nie przejmować, zwłaszcza, że ZUS ma prawo was skontrolować 5 lat wstecz, zarówno ZUS, jak i Urząd Skarbowy. Jeszcze tutaj a propos tej działalności nierejestrowej, myśmy się trochę na niej zawiesiły, bo to jest taki gorący temat, ale często potem trafiają na moją skrzynkę takie zapytania, a skąd ja to wiem, a na stronach tego nie ma. Właśnie chciałam ten temat poruszyć. No, to słuchajcie, na stronach biznes.gov.pl, na których jest opisany temat działalności nierejestrowej. Jak przeczytacie dokładnie od deski do deski tą stronę, tam jest napisane, że działalność usługowa jest ozusowana tak jak umowy cywilnoprawne. To nie wynika, słuchajcie, jednoznacznie z ustawy, żeby sprawa była jasna. No teraz, wiecie, i teraz pytanie, czy jeżeli to nie wynika jednoznacznie z ustawy, ale są wyroki sądów, jest zapis na biznes.gov.pl. Jest interpretacja. Jest też oficjalne stanowisko Ministerstwa Technologii i Cyfryzacji. No to teraz oczywiście my się możemy z tym nie zgodzić, bo to nie wynika z ustawy. Pytanie jest takie, czy będzie nam się chciało za te 300 zł iść do sądu? No właśnie. No to trochę tam poświęciłyśmy dużo czasu temu tematowi, ale myślę, że to jest ważny temat, bo wiem, że takie sytuacje się często zdarzają. No to w takim razie, jeżeli nie możemy zapłacić za pracę z umowy z działalności nierejestrowej, to jak to zrobić inaczej? Słuchajcie, najlepiej zatrudnić na umowę zlecenie studenta. Albo osobę, która prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą. To jest idealna sytuacja, bo jeżeli jest ktoś w waszej organizacji, kto ma swoją firmę, to po prostu wam wystawia rachunek, fakturę, koniec, kropka tematu, was już nic nie interesuje. Płacicie tej osobie, ona się rozlicza już sama ze składek ZUS i podatku. Dokładnie tak. Jeżeli chodzi o osobę uczącą się do 26 roku życia, to nie musi być oczywiście student. To wtedy koszt takiej osoby dla was jest bardzo niski, bo płacicie mu tylko za pracę, nie odprowadzacie za niego ani podatku, ani składek
do ZUS-u żadnej, nawet składki zdrowotnej, słuchajcie. Tak, w tym przypadku brutto równa się netto, czyli jeżeli płacicie komuś do ręki 1000 zł, to 1000 zł jest całkowity koszt tej umowy. To jest wasz też całkowity koszt. To jest bardzo całkowity ważne. koszt umowy. I teraz bo zupełnie inaczej jest w przypadku umów zleceń. Takich nie dla uczniów do 26 roku życia, bo te umowy zlecenia mogą mieć 2 rodzaje kosztów. Pierwszy rodzaj kosztów jest wtedy, kiedy zlecacie komuś pracę, komuś, kto już zarabia minimalne wynagrodzenie krajowe. Teraz w tym momencie to jest 3500. No, słuchajcie, teraz nie pamiętam, ale zresztą to nie ma znaczenia, dlatego że, wiecie, my nagrywamy w marcu, możecie nas słuchać za pół roku i to już będzie zupełnie inne wynagrodzenie minimalne. To po prostu, to musicie sobie sprawdzić. Minimalne wynagrodzenie 2023, minimalne wynagrodzenie 2024. To jest, trzeba sprawdzać. Tak. Jeżeli taka osoba ma to minimalne wynagrodzenie, ona wam składa takie oświadczenie, w którym to stwierdza. I tu bym zrobiła stop, słuchajcie. To oświadczenie jest bardzo ważne dla was. Bardzo ważne. Dlatego, że ta osoba tam oświadcza i podpisuje swoim podpisem, że deklaruje wam, że ma odprowadzoną składkę od minimalnej krajowej. Mhm. Wtedy kwota, którą oprócz tego, że musicie zapłacić jako kwotę netto takiej osobie, będzie powiększona tylko o składkę zdrowotną w wysokości 9% i podatek PIT. No i w tym przypadku znowu ta księgowość jest dosyć prosta, dlatego że takie szacowanie kosztów jest dużo prostsze, dlatego że brutto równa się waszym całkowitemu kosztowi. Jest to troszkę inaczej niż ze studentami, bo u studenta netto równa się brutto, czyli to jest wasz całkowity koszt. Przy osobach, które mają minimalne wynagrodzenie gdzie indziej, brutto równa się całkowity koszt, ale jest większe niż netto. Tak, i słuchajcie, to jest bardzo istotne z punktu widzenia szacowania nawet waszego budżetu. Jak to sprawdzić? Słuchajcie, jest bardzo dużo kalkulatorów umów zleceń na internecie. Zawsze warto to sprawdzić. Jaki będzie ten koszt brutto? Zazwyczaj do netto dodajemy około 30%. To nie jest dokładnie 30%, ale tak musicie sobie oszacować, że to jest 30% więcej niż to, co osoba dostaje na rękę. I to wy, jako osoby zlecające, wysyłacie składkę, rejestrujecie taką osobę w ZUS-ie, wy za nią płacicie tą składkę zdrowotną. I podatek. I podatek. Do to urzędu jest wasz skarbowego. obowiązek jako osoby zlecającej. W momencie, kiedy w ogóle, to chyba jest wiadomo, że takim osobom też musicie potem na koniec roku wystawić PIT-11. Ja myślę, że to nie jest, Aśka, wcale takie oczywiste. Dobrze, że to mówisz. Więc to też są takie obowiązki wasze. Nawet jeżeli macie księgową, to wy też musicie zadbać, dopytać na początku roku tej księgowej, czy ona te PIT-y wystawiła dla tych osób, które były u was na zleceniu. Warto też w momencie, kiedy rozmawiacie z księgową, bardzo dokładnie określić, jak szukacie na przykład nowej księgowej, co to znaczy, że ta księgowa będzie obsługiwała kadry na przykład. Jakby ubezpieczonych, tak? Bo ona, zazwyczaj księgowi robią tak, że za każdą osobą ubezpieczoną w organizacji pobiera osobną opłatę, na przykład 50 zł. Ale różne rzeczy mogą wchodzić w część tej opłaty. Może wchodzić tylko to, że ona zgłosi taką umowę do ZUS-u, takiego zleceniobiorcę w ZUS-ie, rozliczy jej miesięczną składkę i w razie czego wyrejestruje. A osobno jeszcze doliczy wam opłatę na początku następnego roku za wystawienie PIT-11. I teraz tylko tutaj się wtrącę na chwilę. Pamiętajcie, że wy jako zleceniodawcy do końca lutego musicie takiej osobie PIT-11 dostarczyć. Tak. Może być to kanałami elektronicznymi, natomiast taki macie obowiązek. W przypadku umów zleceń, osób, które nie pracują nigdzie, nie mają nigdzie indziej umowy zlecenia, albo mają, ale mają je małe i są one poniżej minimalnego wynagrodzenia, zarabiają miesięcznie, to tutaj już te umowy są w pełni oskładkowane. I uwaga,
kwota brutto takiej umowy nie jest całkowitym kosztem umowy. I to jest coś, co mało bardzo osób wie, dlatego, że interesuje nas w przypadku takiej umowy kwota tak zwana brutto, tak to się nazywa. To też tą kwotę brutto takiej umowy możecie łatwo sprawdzić w kalkulatorach umów zleceń. I to już wcale nie jest tak łatwo właśnie. Tak jak kwotę brutto prawie każdy kalkulator przelicza, to musicie zwrócić uwagę, czy ma możliwość przeliczenia brutto. I ja zazwyczaj, jak wyszukuję takich kalkulatorów, to wpisuję całkowity koszt umowy zlecenia dla pracodawcy i takie kalkulatory nam wyskakują. Zazwyczaj... To teraz jeszcze wtrącę znowu. Koniecznie wpisujcie też datę, dlatego, że u nas dość często zmienia się prawo i nawet po ostatnim Nowym Ładzie, który 2 razy był zmieniany, te kwoty się bardzo zmieniały. Tak. Zmieniła się kwota podatku, zmieniła się kwota wolna od podatku. Tak, więc wpisujcie sobie tą frazę, o której mówiła Aśka, plus do tego dodawajcie rok. 2023, dokładnie tak. No i ta kwota brutto jest zazwyczaj około 20% wyższa niż kwota brutto. Więc w momencie, kiedy macie umowę na 1000 zł brutto, to brutto jest około 1200. Mniej więcej. Ja tutaj tak nie szacuję bardzo dokładnie, ale w sumie ważne jest to, żebyście zdawali sobie z tego sprawę. Tak, że to jest wasz koszt dodatkowy. Tak, czyli w przypadku właśnie zatrudniania pracownika lub zlecania czegokolwiek pracownikom, musicie zwrócić uwagę na koszty związane z podatkami, z ubezpieczeniem społecznym, z ubezpieczeniem zdrowotnym i koszty księgowania takiej osoby, bo to też jest całkiem spory koszt. Bardzo często okazuje się, że w przypadku umów, które są w okolicach na przykład 200-300 zł, ten koszt księgowości i obsługi tego jest na tyle duży, że po jakimś czasie szybko stwierdzicie, że to nie ma sensu. Tak. Ja na przykład tylko wam jeszcze podzielę się jedną informacją, którą w tym roku odkryłam, że jeżeli ktoś ma umowę na ryczałt do 200 zł, to jemu się PIT nie należy. Tak jest. I tam chyba są też składki się jakoś inaczej płaci. Mam wrażenie, czy tam się składek chyba nie płaci. Tak. Natomiast z racji tego, że ktoś, jeżeli zatrudniacie kogoś na ryczałt, czyli takie umowy, znaczy zlecacie komuś coś na ryczałt, czyli te umowy poniżej 200 zł, to ta osoba, która jest zleceniobiorcą, dostaje mniej pieniędzy, gdybyście nie zlecali tego na ryczałt, bo ten ryczałt wychodzi drożej. W przypadku tych umów zleceń ryczałtowych, żeby do 200 zł, żeby taka umowa nie była ryczałtowa, wystarczy wpisać w umowie taką informację, że... Za godzinę. Tak, że ta osoba jest wynagradzana za godzinę swojej pracy i za godzinę pracy na przykład dostanie 50 zł i na koniec miesiąca wystawiony jest rachunek, który stwierdza, ile takich godzin przepracował. To jest korzystniejsze z punktu widzenia ilości pieniędzy dla tej osoby, która pobiera od was wynagrodzenie, mniej korzystne z punktu widzenia waszego, bo jest tutaj więcej księgowości. Wszystko zależy od tego, jak jesteście dogadani z księgową. No i co tam jeszcze? Oprócz tych umów zleceń, bardzo często kusi nas, żeby podpisać umowę o dzieło. No i my tutaj z naszego doświadczenia, które mamy przede wszystkim od innych organizacji, z którymi współpracujemy, raczej doradzamy wam nie używać umów o dzieło. Umowa o dzieło jest bardzo specyficzną umową. Ona oczywiście też jest bardzo kusząca, bo tam się nie płaci składek za nią. Tylko zdrowotną. Tylko zdrowotną. Natomiast to jest umowa, która najczęściej powoduje właśnie kontrole zewnętrzne. Jest też dość już dobrze opisana, na co może być wystawiona. Więc jeżeli ktoś dla was faktycznie pisze scenariusz przedstawienia, to wtedy tak możecie takiej osobie wystawić umowę o dzieło. Za scenariusz. Za scenariusz. Natomiast nie próbujcie podciągać malowania stołu pod umowę o dzieło. Ale stworzenie stołu już tak. Stworzenie stołu już tak. Czyli to musi być niepowtarzalna praca wykonana przez tą osobę. Dzieło. Takie dzieło, wiecie, w rozumieniu sztuki. Takim słownikowym, czyli możecie na umowę o dzieło kupić obraz, możecie kupić jakieś rękodzieło na umowę o dzieło, ale już pomalowanie pokoju niekoniecznie. Czy stworzenie scenariusza warsztatu. Chyba, żeby to był mural na przykład. To już jest troszkę inna sytuacja. Jakby dawno temu te umowy o dzieło były bardzo powszechne w przypadku jakichś tam warsztatów edukacyjnych i tak dalej. Natomiast Inspekcja Pracy bardzo szybko to ukróciła, ten precedens. Omijajcie to dzieło, bo ono jest takie bardzo ryzykowne. Dobra, umowy zlecenia, umowy o dzieło za nami. Jest taka rzecz, która bardzo często nas korci i bardzo często sobie myślimy, że jak nam się rozwinie ta organizacja, to ja bym tak chciała, żeby te osoby, które są najbliżej mnie, były zatrudnione na umowę o pracę.
No i teraz słuchajcie, ważna rzecz, taka, którą chciałabym, żebyście na początku wiedzieli, to jest to, że nie zawsze musicie zatrudniać osobę na umowę o pracę na pełen etat. I zatrudnienie pracownika na pełen etat jest bardzo zobowiązujące, zarówno finansowo dla was, bo jest dla was bardzo dużym kosztem. Pewnie trochę o koszcie zaraz Aśka powie więcej. Natomiast ja zawsze też, jak rozmawiam z przedsiębiorcami, to też mówię taką rzecz, że jeżeli ktoś ma u was umowę o pracę na pełen etat, to też dajecie mu takie zielone światło takiego poczucia bezpieczeństwa. Taka osoba może wziąć już kredyt, taka osoba może planować różne wydatki, na które być może w tym momencie jej nie stać, ale ma właśnie to poczucie bezpieczeństwa, żebyście też wiedzieli, że ta umowa o pracę jest kosztowna, ale też jest bardzo zobowiązująca z takiego ludzkiego punktu jakby rozumienia. Znaczy, to jest na pewno taka duża nobilitacja, natomiast niestety w polskim prawie jest tak, że ta umowa o pracę jest obarczona bardzo dużym ryzykiem. Na tyle dużym ryzykiem, że w większości małych organizacji... Ja nie wiem, czy słowo ryzyko jest dobre, bo to jest słowo jakby takich konsekwencji, kosztów. Ale to dokładnie tak jest, nie? Bo na pierwszy rzut oka wydaje nam się, że te koszty wcale się nie różnią aż tak dużo od kosztów umowy zlecenia takiej osoby, która nie ma minimalnego wynagrodzenia nigdzie indziej. Natomiast te koszty związane z umową o pracę są w innych miejscach, bo po pierwsze jest to koszty badań takich jakby koszty tych badań takich związanych ze zdrowiem. W zależności od stanowiska pracy jest to minimalnie raz na rok. To jest pierwszy koszt, który jest dodatkowy. Po drugie, są to takie koszty związane ze szkoleniami BHP. Są to koszty związane z tym, że musicie dostosować stanowisko pracy tak, żeby na przykład mieć ważne pomiary oświetlenia. Jakby jest bardzo duża ilość rzeczy, o które musicie zadbać jako pracodawcy, żeby ta umowa o pracę, żeby mieć kogoś zatrudnionego na umowę o pracę. To już nie występuje przy umowach zleceń, jest zupełnie inna sytuacja i tutaj zazwyczaj jest tak, że pracodawcy, którzy zatrudniają osoby na umowę o pracę, mają po prostu taką osobę, która obsługuje kadry i te szkolenia BHP i za każdego pracownika, znowu oprócz tego, że jest księgowa, bo to jest zupełnie inna bajka, jest jeszcze taki specjalista BHP i od kadr, który jakby... pilnuje tych obowiązków, jakie macie przed inspekcją pracy też. Tak, bo tam to też chodzi o regulaminy pracy, o harmonogram czasu pracy. Słuchajcie, jest bardzo dużo takich... Doba pracownicza. Właśnie, takich przepisów związanych z tym, że na przykład nie możecie sobie pracownikowi powiedzieć, że przyjdź teraz od 8 do 10, a potem przyjdź na popołudniowe zajęcia od 14 do 18, a potem jeszcze przyjdź od 7 następnego dnia. Oczywiście ja bardzo tutaj mocno przesadzam, ale bardzo mocno trzeba pilnować wielu tematów związanych z rozliczaniem czasu pracy, co na umowie zlecenia nie występuje. Więc temat umowy o pracę jest bardzo trudnym tematem, dlatego że my byśmy wszyscy tak chcieli, żebyśmy mogli zatrudniać osoby o pracę, ale często te ryzyka są tak duże, że my odradzamy do momentu, aż organizacja naprawdę bardzo mocno stoi na nogach, tak finansowo. Chociaż tak etycznie, to jest taka umowa, którą każdy z nas chciałby dawać i na którą też chciał być zatrudniony. Jak można troszkę jakby zapewnić, zbliżyć te umowy zlecenia do umów o pracę, tak żeby być troszkę bardziej etyczny w stosunku do osób, które u nas z nami współpracują, to na pewno fajnie jest zachęcić osoby, które biorą od nas zlecenia, żeby można było je zgłosić do składki chorobowej. Wtedy ta składka jest odciągana od ich wynagrodzenia. Nie jest ona duża, natomiast w przypadku choroby takiej osoby, takiej osoby, która jest na umowę zlecenie, ZUS wylicza średnią z ostatnich 12 miesięcy jakby wynagrodzeń z umowy zleceń u was i jakby wypłaca jej zasiłek chorobowy. I uwaga, w przypadku umów zleceń to ZUS od razu wypłaca to chorobowe. Natomiast w przypadku umowy o pracę 33 dni kalendarzowych tych chorobowych jest wypłacane przez was jako pracodawców, więc to też jest dla was bardzo konkretny koszt. Druga sprawa jest taka, że w przypadku umów o pracę pracownicy mają
urlop. Należy im się urlop, zazwyczaj jest to 26 dni. W umowach zlecenia to nie występuje, natomiast w przypadku można takie jakby elementy zawrzeć, że na przykład może być to podpunkt umowy zlecenia, że na przykład za każde przepracowane, nie wiem, ileś tam godzin należy się 1 dzień urlopu. Natomiast taki urlop w umowie zlecenia i tak jest dla nas łatwiejszy niż urlop w umowie o pracę, dlatego że pracownikowi, jak pewnie wiecie, urlop należy się również jak go nie ma w pracy, czyli należy się za okres bycia na chorobowym, za okres bycia na macierzyńskim. Często się zdarza tak, że kobiety, zwłaszcza wracające z macierzyńskiego, należy im się urlop prawie za 2 lata, mimo tego, że nie było ich w firmie i koszt tego urlopu jest po stronie pracodawcy. Nam się zrobił odcinek o umowach, słuchajcie, ale to jest bardzo ważne i myślę, że z punktu widzenia właśnie kosztów i liczenia budżetu, to warto sobie z tego zdawać sprawę. Tak, i to są takie formy, na które możemy płacić za pracę. Jest jeszcze taka forma, którą można stosować w fundacji. Jest to umowa tak zwana powołania członka zarządu i ona jest troszkę na takich bardziej lightowych zasadach. To jest taka umowa, w której wcale nie musicie określać jakby bardzo dużo, ona jest bardzo elastyczna. Na umowie powołania można być bezpłatnie, można być częściowo pobierać wynagrodzenia, można pobierać wynagrodzenie od czasu do czasu na umowę powołania. Jeżeli jesteście członkami zarządów swojej fundacji, to jak najbardziej na tej umowie powołania możecie funkcjonować. Z tej umowy powołania się płaci tylko składkę zdrowotną, z tego co ja wiem. Tak, więc to jest taki podpunkt koniecznie do sprawdzenia dla osób, które planują albo prowadzą fundację. No i teraz ja jeszcze tylko powiem, bo to też często jest temat, który powraca. Jeżeli macie swoją księgową, to nie zwalnia was posiadanie z tej księgowy ze znania przepisów. Bo nam często się wydaje, że księgowa nam coś powie i dopilnuje, ale nie zawsze tak jest. Tak, i słuchajcie, tutaj może już idźmy dalej. Tak, nie zawsze tak jest, jakby te rzeczy musicie po prostu wiedzieć, bo księgowa jakby nie ma obowiązku myśleć za was, możecie oczywiście zawsze doradcę podatkowego tutaj zaprosić. Jeszcze z takich rzeczy, które mogą być dla nas ryzykowne w księgowaniu. To może nie, że ryzykowne, ale o których musicie pamiętać, to jest to, że na przykład opłacając sobie reklamy na Facebooku albo w Google'ach, musicie dodatkowo odprowadzić od tego podatek VAT. I to się nazywa VAT 9M, czyli jeżeli macie wydane 100 zł na reklamę na Facebooku, wyliczacie z tego 23% i wpłacacie na konto Urzędu Skarbowego taki przelew oznaczony nazwą VAT 9M na kwotę 23 zł. To jest w sumie tak formalnie bardzo proste do zrobienia. Ważne jest, żeby do tego VAT-u 9M się zgłosić. Najpierw musicie się zgłosić dopiero potem możecie zapłacić ten VAT 9M. I to jest generalnie tak, jeżeli w miesiącu styczniu, na przykład do 31 stycznia wydaliście 100 zł na usługi z innych krajów, to do 25 dnia następnego miesiąca, czyli do 25 lutego, musicie zapłacić 23% za wszystkie usługi spoza naszego kraju, które kupiliśmy. To dotyczy usług nie tylko reklamowych, to na przykład dotyczy Zooma, to dotyczy Photoshopa. Tak, różnych takich rzeczy, które kupujemy na przykład na amerykańskich serwerach i to jest ważna informacja. Czyli wszyscy dostawcy, którzy nie rozliczają się w Polsce. Tak, jeżeli byście nie chcieli tego VAT-u płacić, to zadbajcie o to, żeby jakby opłaty za te usługi nie schodziły z konta waszej organizacji pozarządowej, bo jak wiecie, wszystko, co zejdzie z konta, musi być zaksięgowane. W momencie, kiedy zejdą, macie obowiązek jakby zapłacenia 23% VAT-u. I tyle. A teraz to hasło, które było na końcu, że inne tematy związane ze sprzedażą i te inne tematy związane ze sprzedażą to jest kasa fiskalna i podatek VAT. Tak, i ja bym tutaj jeszcze nie dopisałam sobie w naszym tutaj scenariuszu, ale tutaj też należałoby powiedzieć w ogóle o zezwoleniach różnego typu. Że też obowiązują, tak? Słuchajcie, bo musicie wiedzieć, że prowadząc sprzedaż, niezależnie czy to jesteście działalnością jednoosobową, działalnością nierejestrową, prowadzicie działalność odpłatną czy gospodarczą jako NGO, są przepisy, które są nadrzędne.
I to są przepisy na przykład związane z sanepidem, czy z różnymi koncesjami, pozwoleniami, akcyzami, czy przepisy związane z kasą fiskalną, czy VAT-em. I teraz wszystkie pozwolenia, które musicie zdobyć, gdybyście byli jednoosobową działalnością czy spółką, musicie zdobyć sprzedając daną rzecz, czy produkt, czy usługę w ramach organizacji pozarządowej. Tak, czyli na przykład jeżeli chcecie prowadzić jednostkę oświatową, na przykład szkołę lub przedszkole, to musicie być wpisani do rejestru gminy takich placówek niepublicznych. I to też jest jakaś ścieżka, którą trzeba przejść, są dokumenty, które trzeba złożyć i żeby można było to robić, musicie uzyskać zezwolenie. Czyli nic, jakby nie mamy żadnych taryf ulgowych jako NGOsy, jeżeli chodzi o koncesje, pozwolenia i wszystkie te ustawy nadrzędne. Jeżeli chodzi o kasę fiskalną, to prowadząc działalność odpłatną, my nie mamy PKD, czyli tego kodu działalności, który jednoznacznie wskazuje na to, czy musimy mieć kasę fiskalną od początku naszej działalności, tak jak na przykład mają to kosmetyczki czy fryzjerki, czy dopiero wtedy, kiedy przekroczymy obrót w wysokości 20 000. Rocznie lub proporcjonalnie. Co oznacza, że jeżeli sprzedaż rozpoczynacie w maju, to nie obowiązuje was kwota 20 000, tylko teraz mówiąc tak bardzo prosto, 20 000 dzielicie na 12, wychodzi wam załóżmy 1660 zł i to przemnażacie przez ilość miesięcy, w których będziecie sprzedawać. Czyli 8. I ta kwota, która wam wyjdzie, to jest kwota waszego limitu, do którego możecie sprzedawać zarówno za gotówkę, jak i przelewy, do której nie musicie mieć kasy fiskalnej. Po przekroczeniu tej kwoty musicie zgłosić się do urzędu, musicie kupić kasę fiskalną i zarejestrować ją w Urzędzie Skarbowym. Jeszcze tutaj z tych ważnych rzeczy związanych z kasą fiskalną to jest tak, że to nie liczą się tylko wpłaty gotówkowe, tylko w momencie, kiedy przyjmiecie pierwszą płatność gotówkową. Pierwszą, nawet jeżeli to będzie złotówka czy 10 groszy, jeżeli przyjmiecie pierwszą tą wpłatę do kasy, to od tego momentu zaczyna się ten limit liczyć. I liczy się zarówno ten limit związany z wpłatami, jakby liczą się do tego limitu zarówno wpłaty gotówkowe, jak to, co wam wpłynie na konto ze sprzedaży. Więc idealną sytuacją jest sytuacja taka, w której doprowadzacie do tego, że nie przyjmujecie wpłat gotówkowych. Chociaż jest to niezgodne z przepisami, dlatego że sprzedając cokolwiek, musimy umożliwić naszym klientom każdy rodzaj płatności, czyli i gotówkowy, i bezgotówkowy. Natomiast w naszym interesie jest nie pobierać wpłat gotówkowych. Tak, jakby z tego obowiązku są zwolnione sprzedaże prowadzone przez internet. Sprzedaż zdalna. Tak. No bo trudno, żeby ktoś... I na przykład sprzedaż warsztatów można też w ten sposób rozwiązać, że po prostu wszelkie opłaty za warsztaty przyjmujecie przez swoją stronę, macie na swojej stronie sklep, albo po prostu macie formularz, w którym piszecie, że potwierdzeniem płatności, jakby obecności w warsztatach jest zaksięgowanie waszej wpłaty na konto i tyle. Są też jakby takie portale, które na przykład Evenea, które można jakieś tam wydarzenie zrobić, pobierają o prowizję, ale można przez nie bezpośrednio też płacić. Można też przyjmować płatności blikiem, jeżeli macie taką możliwość połączenia konta, bo teraz uwaga, wszystkie organizacje pozarządowe, które mają konto w BNP Paribas, a wiem, że sporo ich ma, na ten moment dla konta biznes nie ma przypisanych płatności blikiem. Ale podobno nad tym pracują. Tak, więc tutaj z tą kasą fiskalną to jest o tyle trudno. Natomiast są takie działalności, które są zwolnione z tej kasy fiskalnej. Tymi działalnościami, to jakby ten katalog możecie sobie bardzo łatwo sprawdzić w internecie. Wystarczy, że w to wpiszecie zwolnione PKD z kasy fiskalnej. I takim PKD, które na pewno jest zwolnione, są pozaszkolne formy edukacji, natomiast na pewno nie dotyczy to form sportu i tańca bodajże. Więc jeżeli prowadzicie jakieś, nie wiem, korepetycje, kogoś czegoś uczycie, to zazwyczaj w to zwolnienie z kasy fiskalnej przedmiotowe się łapiecie. Niezależnie od kwoty sprzedaży. I wtedy już te 20 000 was nie interesuje. Dobra. Podobnie jest z VAT-em.
Przy czym tutaj VAT, ten limit jest dużo większy, bo to jest 200 000 złotych rocznie. W momencie, kiedy przekroczycie te 200 000 złotych rocznie, już niezależnie, czy to jest gotówka, czy tylko przelewy, w tym momencie zaczynają was powinniście się zgłosić jako płatnik VAT-u i do wszystkich swoich produktów doliczać 23%, chyba że macie inną stawkę VAT, bo tak jest, z ustawy wynika. No i znowu, i są takie typy działalności, które od razu mają VAT przypisany. To są jakby generalnie NGO-som to nie grozi, chyba że gdzieś w waszych działaniach pojawia się doradztwo. Dokładnie tak. Doradztwo jest owatowane od razu, ale też na przykład handel złotem. Wszystkimi metalami szlachetnymi i kamieniami szlachetnymi. Tak, więc jeżeli byście na przykład chcieli w ramach swojej działalności odpłatnej produkować bransoletki, mocy, które będziecie wspierać jakieś warsztaty sprawczości dla kobiet i będą one ze złota lub srebra, to niestety wpadacie od razu w VAT. Tak na 100%, więc takie rzeczy też są ważne. Natomiast jeżeli chodzi o VAT, to czasami naprawdę warto spotkać się z doradcą podatkowym i jakby przegadać takie rzeczy. Natomiast, tak jak mówię, z większości przypadków organizacje pozarządowe, jeśli nie świadczą usług doradczych, to na VAT po prostu nie wejdą. I znowu, są takie PKD, które są zwolnione przedmiotowo z VAT-u, między innymi też te pozaszkolne formy edukacji. Dotarłyśmy do końca. Słuchajcie, bardzo długi odcinek, strasznie merytoryczny, strasznie. Myślę, że będzie się go ciężko słuchało. Natomiast jeżeli już prowadzicie działalność odpłatną lub planujecie i jesteście w NGO, to myślę, że to jest bardzo ważny odcinek ze względu na koszty. Dlaczego tak myślimy? Bo pracujemy z wieloma NGO-sami i z przedsiębiorcami i ta wiedza, którą tu dzisiaj z wami się podzieliłyśmy, to jest taka wiedza naprawdę kluczowa, a której totalnie brakuje. Tak, i jeżeli was to przytłoczyło, a jestem prawie pewna, że was to przytłoczyło, to i chcielibyście to przegadać, to pamiętajcie, że zawsze możecie się umówić z nami na konsultacje. Na naszej stronie jest cennik tych konsultacji, także bardzo chętnie z wami przegadamy te rzeczy, bo to też jest tak, że to akurat są takie rzeczy, które w przypadku projektów też się bardzo, jakby to też się pojawia, nie? Kalkulacja kosztów budżetu to są rzeczy, które też są w projektach. Dokładnie tak, ale żeby tak zakończyć takim optymistycznym akcentem, jeżeli byście chcieli dostać od nas taką tabelkę, którą my używamy przy Epiku do rozliczania działalności odpłatnej, taka, która pozwala nam monitorować, czy te koszty i przychody gdzieś tam się równoważą, bo to jest bardzo ważne w tej działalności odpłatnej, to wejdźcie koniecznie na stronę, która będzie podana w opisie do tego podcastu i tam będzie na was czekała taka tabelka, którą będziecie mogli sobie od nas pobrać. I dzięki niej rozliczycie waszą konkretną działalność odpłatną. Natomiast w następnym odcinku na pewno będziemy mówić o tym, dlaczego działalność odpłatną, na działalność odpłatną powinniśmy patrzeć jak na projekt. I trochę wam opowiemy o tym, co wam może pomóc tak patrzeć tak na działalność odpłatną i co z takiej logiki projektowej możecie wykorzystać, planując działalność odpłatną. Ale zanim przejdziemy do następnego odcinku, to po pierwsze, zaobserwujcie nasz kanał na YouTubie, zasubskrybujcie, bo będą wam się po prostu pojawiać powiadomienia. Słuchajcie naszych odcinków na podcastowych platformach. Dajcie sobie dzwoneczek, żeby też wam się tam pojawiało. Polubcie nasz fanpage na Facebooku, na Instagramie. Ale pamiętajcie też o naszej grupie Działalność Odpłatna w NGO, czyli Klub Lokalnego Działacza. Tam możemy odpowiadać na wszystkie wasze pytania, które się pojawią. I też was bardzo zachęcamy do tego, że jeżeli słuchacie naszego podcastu i macie jakieś pytania i chcielibyście coś doprecyzować, to pytajcie nas tam na forum, na tej grupie, dlatego, że my mamy taką zasadę, że na wszystkie komentarze, na wszystkie specyficzne pytania odpowiadamy za darmo, tylko jeżeli one są publiczne. Tak, bo dzięki temu korzystają też inni. Dlatego, że potem inni się mogą odnaleźć. Jeżeli chcecie przegadać specyficznie swój problem tylko z nami, tak żeby świat tego nie widział, to zapraszamy do naszego sklepu www.miedziowestowarzyszenie.pl. Dokładnie tak. Do zobaczenia w odcinku 6. Do zobaczenia.